Witam serdecznie, mam na imię Marcin, zapraszam na mój kanał Astro Marcin. Dziś chciałbym Wam pokazać takie fajne urządzenie. To jest komputer Asia Air Plus, który pomaga sterować montażem, teleskopem i całym zestawem, który jest potrzebny do astrofotografii. Otworzymy pudełko, pokażę Wam zawartość, potem jak podłączyć, jak zainstalować i pierwsze takie jakby uruchomienie. No i w sumie na razie tyle. Zapraszam serdecznie. No to teraz popatrzmy, co jest w pudełku. Pudełko mamy takie zwykłe. Dobrze, pudełko odkładamy na bok. Mamy instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi jest w języku chińskim i w języku angielskim. Dobrze, odkładamy ją na bok. I tutaj mamy nasz komputer Asia Air. Takie małe, fajne urządzenie. Zaraz będziemy je omawiać. Co tutaj dalej mamy? Kabel łączący nasz komputer Asia Air z kamerą, z główną kamerą. Antenka do Wi-Fi. I kable. Mamy tutaj dwa kable zasilające, które mają długość pół metra. Dwa kable zasilające, które mają długość 1 metr. I jeden kabel 1,5 metrowy. No dobra, to jeśli chodzi o pudełko, to mamy tyle. Odkładamy na bok. Nie wiem, czy zauważyliście, już mamy mały problem, ponieważ Asia Air nie daje zasilacza. Czyli tutaj już trzeba by sobie dokupić zasilacz osobno. No dobra, kabelki odkładamy na bok. One nam nie będą potrzebne. Antenka. No i teraz omówimy nasz komputer. Może zaczniemy z tej strony. Tutaj mamy wejście zasilające. Włącznik, wyłącznik. Tutaj wkręcamy naszą antenę. Z drugiej strony mamy możliwość podłączenia komputera do naszego komputera stacjonarnego. Tutaj wkładamy kartę pamięci microSD. Podłączenie do internetu. Oczywiście można przez Wi-Fi połączyć albo przez kabel. Dwa wejścia USB 2.0. Dwa wejścia USB 3.0. Wejście DSLR. Tutaj podłączamy spust migawki do lustrzanki, na przykład do Nikona, do Canona. No i tutaj mamy 4 wejścia zasilające. Możemy tutaj podłączyć sobie na przykład EAF-a, kamerę główną i jakieś tam inne urządzenia, koło filtrowe. No dobra. Aha, i tutaj jeszcze mamy mocowanie. O tyle jest fajne, że mocowanie możemy podłączyć tak albo tak. I tutaj też jest jeszcze wejście na śruby. Ciekawe, fajne urządzenie. No i w sumie na razie tyle, jeśli chodzi o zawartość pudełka. Ok, teraz Wam pokażę, jak uruchomić nasz komputerek i podłączyć do naszej aplikacji Asia Air. Co w pierwszej kolejności musimy zrobić? No wiadomo, trzeba pobrać aplikację Asia Air i w tym czasie też uruchamiamy nasz komputerek. Trzeba go podłączyć do prądu i włączyć. Trzeba podczekać 2-3 sekundy. On wyda taki dosyć głośny pisk.
i dźwięk i musimy połączyć go z naszym Wi-Fi. Jak już połączymy z naszym Wi-Fi, kod dostępu do Asia-Ira na początku to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli od 1 do 8. Jak już jesteśmy połączeni z Asia-Irem, aplikację mamy ściągniętą, no to ją uruchamiamy. Wciskamy Enter Device. No i on w pierwszej kolejności będzie chciał pobrać aktualizację nowego oprogramowania. No to wciskamy Upgrade Now. I on teraz instaluje oprogramowanie, z tym, że to jeszcze nie będzie takie łatwe, ponieważ zanim on to zrobi, to jeszcze będziemy musieli troszeczkę pobawić się z przełączaniem Wi-Fi na internet nasz stacjonarny i z powrotem, ale to zaraz Wam pokażę, jak on skończy. Ok, jak on skończył już aktualizację, to teraz on nas poprosi, abyśmy zrobili aktywację kodu. Co będzie trzeba zrobić? Będzie trzeba z powrotem przełączyć się na internet stacjonarny. Nie rozłączamy aplikacji, zostawiamy ją, aby była uruchomiona. Jak to zrobimy i przełączymy się na nasz internet, z powrotem wracamy tutaj do aplikacji, wciskamy Next i on wtedy pobierze tak jakby kod dostępu. Autoryzację zrobi i jak on już tą autoryzację zrobi, to wtedy z powrotem będzie można rozłączyć sieć domową i wrócić do naszego Asia-Ira. Wiadomo, trzeba wejść w ustawienia Wi-Fi, rozłączyć z domowym, połączyć z powrotem z Asia-Irem i praktycznie będzie to już koniec. Jak przejdziemy to wszystko, to będziemy mieli takie, powiedzmy, standardowe pierwsze menu. Co tutaj trzeba zrobić? No wiadomo, po lewej stronie wyświetli nam się dzień i godzina. Potem musimy ustalić nasze współrzędne geograficzne. Oczywiście ja tutaj podałem całkiem inne. Po prawej stronie u góry wybieramy montaż, taki jaki mamy. No ja akurat mam AM5, no to u mnie jest AM5. W pierwszej tutaj opcji ustawiamy poniżej, ustawiamy ogniskową naszego teleskopu. U mnie ona wynosi 480. I w drugim okienku ustawiamy ogniskową guidingu. U mnie wynosi 240. Poniżej wybieramy naszą główną kamerę. U mnie to akurat jest ZWO ASI 294 MC Pro. I w guidingu też ustawiamy kamerę. U mnie to jest 120 mm też ZWO ASI. I tak wygląda nasze podstawowe menu, za pomocą którego będziemy sterować naszym całym zestawem, teleskopem, kamerami i całą sesją. Tak oto wygląda mój zestaw. Mamy tutaj zamontowany komputerek Asia-Ira. Jest on połączony z montażem AM5. Jest to zasilanie. I zasilanie od AM5 idzie dalej do gniazdka. Jeśli chodzi o resztę połączeń, mamy tutaj połączenie przez port USB 2 z montażem. Drugie połączenie USB 2 idzie do takiego urządzenia, które nazywa się EAF. Jest to urządzenie odpowiadające za ostrość obrazu, tak w skrócie mówiąc. Trzeci kabelek to jest podłączony do portu USB 3 i nim jest połączona kamera. I czwarty kabelek też do portu USB 3 i połączona jest z nim kamera guidingowa. Oprócz tego jeszcze tutaj mamy
wejście zasilania do portu pierwszego podłączone i tutaj jest właśnie zasilanie. Tak to wygląda u mnie. Jeśli chodzi o montaż HEQ5 Skywatchera, to aby go podłączyć, to trzeba mieć taki kabelek. Jest to kabelek EQMOD. Z jednej strony mamy wejście USB, a z drugiej strony RJ12. No ale tu są już różne szkoły podłączania, tak więc to jest, można powiedzieć, temat na inny film. No dobrze, no to teraz przejdziemy do uruchomienia całego zestawu i ustawienia i pierwszych zdjęć. Nasz komputerek mamy już podłączony do montażu, mamy podłączony do teleskopu, wszystkie kabelki mamy prawidłowo już popodłączane, aplikację już wcześniej też zainstalowaliśmy. Teraz Wam pokażę, jak obsługiwać oprogramowanie AsiaAIRA. Jeszcze na wstępie chciałbym Was przeprosić za różnego rodzaju hałasy. No niestety mieszkam przy dość ruchliwej jezdni i no, różne dźwięki będą tutaj przeszkadzać. Więc tak, co robimy? Uruchamiamy aplikację AsiaAIR. Wciskamy Enter Device. I po lewej stronie wyświetlą nam się pola, w których powinniśmy wpisać długość i szerokość geograficzną w miejscu, w którym się znajdujemy, a po prawej stronie mamy możliwość wyboru naszego montażu. U mnie akurat jest to ZWO AM5. Poniżej mamy do wpisania ogniskową naszego głównego teleskopu. U mnie wynosi to 480 mm oraz ogniskową mojego guidingu, czyli 242 mm. Poniżej wybieramy naszą główną kamerę. U mnie jest to ZWO ASI 294 MC Pro. I wybieramy też kamerę do guidingu, kamerę guidingową. Jest to u mnie ZWO ASI 120 Mini. Super. Wciskamy Enter. I tak wygląda nasze, można powiedzieć, nasz ekran z wszystkimi różnymi tutaj opcjami. Jesteśmy, ponieważ uruchomimy pierwszy raz, to będziemy na opcji Focus. O, ja tu sobie przełączę na opcję Focus. I teraz co możemy zrobić? No w pierwszej kolejności będziemy chcieli na pewno zrobić pierwsze jakieś zdjęcie. Po prawej stronie na dole mamy ekspozycję. Tutaj wybieramy ekspozycję, czyli czas naświetlania, długość, czas naświetlania naszej klatki. Niech zostanie na początku 5 sekund, tak jak jest. Wciskamy te białe duże kółeczko i robi nam się pierwsza klatka 5-sekundowa. I tutaj na opcji Focus te klatki będą się będą robić cały czas, co 5 sekund będzie robiona klatka. Dobrze, my to zatrzymamy, czyli mamy takie, powiedzmy, pierwsze zdjęcie. Jeśli chcemy takie bardziej dokładne, wyraziste, to z opcji Focus przejdźmy sobie na Priv. I tutaj ustawmy sobie też na przykład na 5 sekund i zróbmy pierwszą klatkę. I ona u nas będzie wyglądała mniej więcej w taki sposób. O, u mnie gwiazdy już są wyostrzone, ponieważ zrobiłem to wcześniej. Jeśli nie macie EAF-a, to możecie wyostrzyć gwiazdy za pomocą maski Bachtinowa i jak już będziecie mieli wyostrzone gwiazdy, to moim zdaniem najważniejsza rzecz, którą też nie powinniśmy zapomnieć, to ustawić ostrość na guidingu, na kamerze guidingowej. I teraz tak, co możemy zrobić? Jeśli nie mamy ustawionej ostrości na kamerze guidingowej, to wciskamy sobie tutaj ten taki wykres i tutaj zapętlenie, czyli looping, to są te dwie strzałki takie dookoła.
i będzie nam się obraz zapętlał. Co 2 sekundy będziemy robić klatkę, ponieważ u mnie tutaj jest ekspozycja wybrana na 2 sekundy. Możemy to zmienić. I ustawiamy ostrość. Przyjmijmy, że ostrość też już mamy ustawioną. No to dobrze, naciśniemy sobie stop, wyjdziemy z tego, czyli te 2 strzałeczki po lewej stronie, takie ku sobie. OK. Mamy guiding wyostrzony. Mamy też już wyostrzoną obiekty na głównym teleskopie. No to co? No to teraz powinniśmy zrobić alignację na gwiazdę polarną. Jak to zrobić? Tutaj, gdzie mamy priv, wciskamy sobie ten priv i wybieramy opcję PA. To jest ta opcja. I wciskamy play. On teraz zrobi sobie zdjęcie, bo ja tutaj wybrałem ekspozycję 5-sekundową, też to można zmienić. Robi klatkę pierwszą 5-sekundową, zrobił sobie play solving i wciskamy next. I co on teraz będzie robił? Teraz cały teleskop obróci nam się w lewo o 60 stopni. Mamy tutaj taką fajną animację pokazaną, jak nam się po lewej stronie, jak nam się właśnie montaż powinien obracać. I po 60 sekundach on znowu zrobi jedną klatkę 5-sekundową i na podstawie tego on będzie już się mniej więcej orientował, w jakim miejscu znajduje się nasz teleskop. Wciskamy let's go i teraz widać taki celownik. Zielone pole jest to pole powiedzmy tam, gdzie jest gwiazda polarna, a niebieski ten celownik to jest miejsce, w które jest skierowany nasz teleskop. Naszym zadaniem jest zrobienie tak, aby ten niebieski teleskop był jak najbliżej zielonego tego punktu. Jak to zrobić? Po prawej stronie w tym miejscu mamy narysowane, mamy napisane, jaki jest nasz błąd naszego montażu i za pomocą śrub osi Ra i dek musimy zniwelować ten błąd do jak najniższego. Ja zawsze staram się ustawić tak, aby mój błąd był poniżej 1 minuty kątowej. Jak to wyjdzie, zaraz się przekonamy. Jest to troszeczkę pracochłonne, dlatego jak ja to ustawię, to do Was wrócę. U mnie alignacja na polarną już jest prawie zakończona. Mój błąd to wynosi 18 sekund kątowych. Jest to błąd dopuszczalny, tak jak mówiłem wcześniej. Powinno się ustawiać maksymalnie do 1 minuty kątowej taki błąd. No dobra, alignację na polarną mamy zakończoną. Wciskamy teraz finish i wciskając opcję tą PA wybieramy priv. Możemy wybrać priv. Powiedzmy, wybieramy priv. Co teraz możemy zrobić? Teraz powinniśmy znaleźć sobie obiekt, który mamy ochotę fotografować. Mamy tak naprawdę 2 możliwości. Pierwsza możliwość jest to w tym miejscu mamy taką lupkę. Wciskamy tą lupkę i tutaj wyświetla nam się katalog różnego rodzaju obiektów, zaczynając od planet Układu Słonecznego, przez różnego rodzaju mgławice i galaktyki. Ogólnie jest bardzo duży wybór różnych obiektów. Powiedzmy, że ja mam ochotę dzisiaj fotografować NGC 281, czyli jest to mgławica Pacman. Aby nie szukać tego obiektu tutaj, bo nie wiadomo gdzie on jest, ile czasu nam to zajmie, w prawym górnym rogu mamy lupkę. Wciskamy tą lupkę i tutaj możemy wpisać u góry NGC 281. NGC 281. On nam ten obiekt znajduje, wciskamy go, proszę bardzo, i już mamy. I teraz możemy wcisnąć tą niebieską strzałkę w tym miejscu i po prawej stronie na dole mamy Go To, czyli wydajemy mu polecenie, aby nasz teleskop został skierowany na obiekt. To jest pierwsza opcja. Druga opcja jest taka, że ja sobie tutaj wrócę do tego głównego menu. W lewym dolnym rogu mamy taki jakby
ikonkę gwiazdozbioru. No to wciskamy tą ikonkę i wyświetla nam się mapa nieba. My mniej więcej jesteśmy skierowani tak, jak pokazuje to niebieskie pole, a czerwone pole jest to miejsce, w którym chcemy, aby nasz teleskop został skierowany. Co możemy zrobić? Dwoma palcami przytrzymując, przybliżamy to, oddalamy obiekt, a dwa palce tak jakby rozszerzając to po ekranie to przybliżamy. No dobrze, to poszukamy sobie 281. 281 to jest tutaj mniej więcej. Zrobimy przybliżenie. O, proszę bardzo, mamy naszego Pacmana. O, i co jest fajne, możemy sobie wybrać kadr, jaki nas interesuje. Możemy zrobić tak, możemy zrobić tak, tak, no jak chcemy. No my wiadomo, chcemy, żeby nasz Pacman był w środku. Ok, mamy to wybrane. Wciskamy Go To w prawym dolnym rogu i to powoduje, że nasz teleskop teraz naprowadza się na ten obiekt. Możemy z tego wyjść, czyli lewa strzałka w lewym górnym rogu. On tutaj oczywiście różnego rodzaju korekty robi, aby na ten obiekt dobrze naprowadzić się. I proszę bardzo, i mamy już tak jakby pierwszą klatkę. Delikatnie widać, że już u mnie przy naświetlaniu widać ten obiekt. Co teraz powinniśmy zrobić? No wiadomo, że chcemy, aby ten obiekt naświetlać przykładowo 300-sekundowymi klatkami, 180-sekundowymi, no to musimy uruchomić guiding, czyli wciskamy tutaj to pole i tak jak mamy tutaj instrukcję, musimy zrobić looping, czyli on będzie robił zdjęcie, które będzie się zapętlało. Cały czas będzie robił zdjęcia i wybieramy tutaj też czas naświetlania. 1-2 sekundy. Ja mam wybrane 2. No dobrze, wciskamy to. I kamera guidingowa robi nam takie zdjęcie. To zdjęcie jest wykonywane co 2 sekundy. Wciskamy celownik i on teraz będzie robił kalibrację guidingu. Wiadomo, kalibracja guidingu, czyli będzie się w różne kierunki przemieszczał, aby dobrze to ustawił. To troszeczkę czasu zajmie. Jak on już skończy, to ja wrócę do Was. Nasz guiding już wystartował. Teraz w sumie powinniśmy poczekać około tam, nie wiem, 2-3 minut, aż ten guiding, powiedzmy tak w cudzysłowie, się uspokoi, będzie ładnie prowadził. No dobrze, guiding prowadzi, to możemy wrócić z powrotem do naszego głównego menu, czyli wciskamy te 2 strzałeczki ku sobie w lewym górnym rogu. I co możemy zrobić teraz? No, czas naświetlania. Czas naświetlania, powiedzmy, wybierzemy sobie 300 sekund. 300 sekund mamy ochotę sami zobaczyć ten obiekt. No i co? No i w sumie na razie tyle. Wciskamy te białe koło, uruchamiamy klatkę 300-sekundową i zobaczymy, co z tego ciekawego wyjdzie. Nasza pierwsza klatka zaraz nam się pokaże. Zobaczymy, jak będzie widać Pacmana. Wow! To jest jedna klatka 300-sekundowa. No, mi się bardzo podoba. Nie wiem jak Wam, ale no, robi wrażenie. Żeby zobaczyć całą klatkę w okazałości, możemy wcisnąć w dowolnym miejscu na ekranie i pokaże nam się cała właśnie klatka, jak to wygląda. Proszę nie patrzeć na tą poświatę z prawej strony, ponieważ kamera 294 MC Pro ma tak zwany amp glow i oczywiście idzie to potem zniwelować klatkami kalibracyjnymi, ale akurat w tym momencie nie jest to ważne. No, jak na jedną klatkę, moim zdaniem bardzo fajny wynik. No cóż,
Co Wam mogę powiedzieć? No, moim zdaniem jest to świetne urządzenie, bardzo ułatwia astrofotografię, jest naprawdę, oprogramowanie jest intuicyjne, nie jest jakoś bardzo skomplikowane. No wiadomo, początki zawsze są troszeczkę trudne, ale jeśli każdy będzie znał chociaż podstawy, to naprawdę no, jest to świetna zabawka, można powiedzieć. Na dzisiaj będzie to koniec. Chciałem Wam pokazać takie jakby podstawy, jak zainstalować, jak podłączyć, jak uruchomić Asia Aira. I no, mam nadzieję, że mój filmik będzie Wam się podobał. Jeśli tak, to proszę łapki w górę albo łapki w dół. Jeśli nie podoba się, bardzo bym też poprosił o subskrypcję. Myślę, że niedługo będą następne części z tego Asia Aira i będą już takie bardziej szczegółowe. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!